Mam dla Was wspaniałą wiadomość. Otóż wyobraźcie sobie, że rodzina karoserii znowu się powiększyła, ale tym razem nie o kolejny samochód, a o nowego członka. I to członka sensu stricte, dosłownie, ponieważ nasz producent Michał ponownie został tatą i tym razem synka. Więc już teraz możecie składać mu gratulacje w komentarzach, natomiast on sami widzicie, jaką ma minę, płacze nam w rękaw, że chciał sobie kupić jakieś sportowe auto, na przykład McLarena, a będzie musiał teraz kupić sobie dużego SUV-a, być może nawet elektrycznego, być może nawet 7-osobowego, być może nawet takiego. Ale Michał, my chcieliśmy Cię przekonać, że jednak można mieć coś sportowego, na przykład McLarena i jednocześnie Volvo. Na nowego nie było nas stać, ale kupiliśmy takiego używanego. W dodatku zobacz, jest to kabriolet z miękkim składanym dachem, masz czteropunktowe pasy i jeszcze w dodatku, mój drogi, żebyś nie zapaskudził na brązowo tej brązowej tapicerki, to proszę bardzo. I teraz chłopak jest szczęśliwy, w dodatku jego nowy McLaren wejdzie mu do bagażnika jego nowego Volvo. Volvo EX90, samochód, który już Wam pokazywaliśmy statycznie w 2023 roku, czyli ponad rok temu. I mieliśmy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy od tej prezentacji statycznej się nim przejedziemy. Ale niestety nie z naszej winy nie mogliśmy tego zrobić, ponieważ powstały pewne opóźnienia w produkcji tego auta wynikające z jego problemów. A te problemy były spowodowane tym, że jest nafaszerowane technologią, ma 300 patentów i nie wszystkie te patenty w testach drogowych wersji przedprodukcyjnej dobrze działały, więc Volvo celowo postarało się o opóźnienie produkcji dostarczenia aut klientom po to, żeby dopracować wiele rzeczy. Takich rzeczy jak choćby to. Ten garb tutaj, który jest nad przednią szybą, ponieważ jest to lidar. Oprócz tego lidara auto ma 16 czujników ultradźwiękowych, 5 kamer, 8 radarów plus lidar, czyli łącznie 30 różnego rodzaju radaro-kamero-czujników, które mają dbać o jego bezpieczeństwo. A w zasadzie tych, którzy siedzą w środku i tych, którzy jeżdżą wokół niego. Lidar jest mniej wrażliwy na warunki atmosferyczne, mniej wrażliwy na zabrudzenia, zdecydowanie mniej też wrażliwy na jazdę na przykład nocą. Efekt tego jest taki, że z 250 metrów potrafi rozpoznać człowieka, a ze 150 metrów potrafi rozróżnić kształt na przykład opony leżącej na czarnej jezdni. W związku z czym ma to gwarantować naprawdę dużo lepsze wrażenia, przede wszystkim z jazdy autonomicznej albo półautonomicznej i w tym ma się sobie świetnie radzić. Jak tak na niego patrzycie, to od razu widzicie, że to jest Volvo. I to jest fajne, bo mamy tutaj młot tora, czyli te reflektory w takim typowym kształcie. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, że choć mamy tutaj już reflektory wysokiej rozdzielczości, to nigdzie tutaj ich nie widać. A nie widać ich, ponieważ pięknie to zrobili, co? Większość producentów teraz robi tak, że żeby LEDy wyglądały elegancko, to umieszcza je na górze, te dzienne, natomiast reflektor, ten taki soczewkowy, czy tak zwane długie światła i światła mijania, gdzieś tutaj niżej wkomponowuje w zderzak, a Volvo opatentowało swój fajny mechanizm, czyli rozsuwa nam się to tutaj i pojawiają nam się soczewki, które mają 1,3 megapiksela, czyli ponad 1 milion mini zwierciadełek, są oczywiście aktywne i to dostajecie już w standardzie. Tak jak powiedziałem, patrzycie na to auto i z jednej strony widzicie, że to jest Volvo, nie ulega to najmniejszym wątpliwościom, z drugiej strony wiecie też, że macie do czynienia z takim nowocześniejszym Volvo i przede wszystkim z elektrykiem, bo na przykład nie ma tutaj w ogóle jakiejkolwiek atrapy, chłodnicy, żadnych kratek, to wszystko jest gładziutkie, no bo tutaj nie mamy silnika, który wymagałby chłodzenia, czy nawet dopływu powietrza po to, żeby się mieszać z paliwem i produkować energię. Gdybyśmy zestawili sobie EX90 elektryczne z nowym XC90, które już dla Was testowaliśmy, tutaj możecie sobie kliknąć i obejrzeć ten test, to się okaże, że tutaj mamy o 8 cm więcej samochodu na długość, ale rozstaw osi jest tylko milimetr większy, więc niezauważalny kompletnie. Na wysokość to auto jest niższe od XC90 o 3 cm, natomiast jest szersze o centymetrów równe 4. To, co zwraca uwagę,
to też to, że pojawiły się nowe elementy, których nie ma absolutnie w XC90, a zostało to podyktowane aerodynamiką. Bo powierzchnia czołowa całego samochodu to prawie 3 metry kwadratowe. Naprawdę jest ogromna, więc trzeba było zadbać o to, żeby powietrze jak najlepiej go opływało. I w tym wypadku mamy CX na poziomie 0,29, całkiem niezły jak na tak dużego SUV-a. I jak to osiągnięto? Ano tym, że zobaczcie, na przykład tutaj mocno zaokrąglono krawędzie tego samochodu. Jest bardzo dużo gładkich powierzchni. Jak sobie popatrzycie nawet na to, jak tutaj jest wkomponowana tutaj ten LED, to on jest gładziutki. Jest tak zrobiony ten reflektor, żeby płynnie przechodził w tę część zderzaka. Idąc dalej, zastosowano bardzo dużo gładkich powierzchni do tego stopnia, że klamki, którymi Volvo od dziesięcioleci się szczyciło, że są jedynymi klamkami na rynku, które zaprojektowano tak, aby strażak podbiegając do samochodu mógł szybko złapać za klamkę i otworzyć, teraz są klamkami chowanymi. Żeby zobaczyć, jak się chowają, to muszę się oddalić od samochodu. Nie mogę go normalnie zamknąć, ponieważ nie ma tutaj pilota z takiego klasycznego z kłódeczkami otwartą i zamkniętą, tylko jest taka pastyleczka i ta pastyleczka całkowicie zwalnia Was z konieczności dotykania czegokolwiek. Odchodzę, znikam, zamknął się, podchodzę, niczego nie naciskam, a on sobie sam te klameczki wysuwa i sam się otwiera. Bardzo fajne, bo w ogóle nie musicie niczego tutaj naciskać, za nic złapać, ta klamka się wysuwa. No oczywiście zastosowanie takich klamek podyktowane zostało aerodynamiką. Podobnie jak to, że jest to jedno z niewielu aut na rynku, gdzie zobaczcie, jak zlicowano szybę ze słupkami B, ze słupkiem C. I tutaj jest naprawdę bardzo mały schodeczek nawet na tej listwie. Nawet tutaj zlicowanie słupka A z tą szybą jest prawie idealne. Zlicowano również niemal całkowicie przednią szybę z tymi słupkami i niestety zaletą tego jest oczywiście to, że mamy ładniejszy i lepszy opływ powietrza i mniej szumów w środku, ale wadą jest to, że wystarczy, że spryskacie sobie szybę albo pada deszcz i wszystko, co zgarnia wycieraczka, wędruje idealnie na boczną szybę, chlapiąc ją, brudząc i ograniczając widoczność. Lusterka. Też podobno aerodynamika zdecydowała o tym, jak mają wyglądać. I zobaczcie, też jest to coś zupełnie innego od tego, co znamy do tej pory, ponieważ one nie mają żadnego obramowania. Są gładziutkie całkowicie. Jeżeli je regulujecie, to reguluje się całe lusterko, a nie tylko jego wkład. Natomiast tutaj, w tym uchwycie, znalazła się kamerka, i tu druga kamerka i to są te wszystkie kamerki, które dbają o bezpieczeństwo. Natomiast nie wiem, jak to zostało dopuszczone do ruchu, szczerze mówiąc, zważywszy na to, że tak wygląda kwestia bezpieczeństwa w Volvo, gdy na przykład zahaczycie o kogoś lusterkiem. Ono się, zobaczcie, co z tego, że tutaj ono się składa, dosłownie o tyle się zmniejsza, więc jak uderzycie kogoś tą częścią, to ta część jest przymocowana sztywno do drzwi, w związku z czym się nie złoży. No i to ma dwie wady. Po pierwsze, jak właśnie kogoś zahaczycie, jakiegoś przechodnia, nie daj Bóg, no to rzeczywiście możecie go bardziej pokiereszować tym, no ale przecież dzięki lidarowi i całej reszcie tego ustrojstwa nie możecie go zahaczyć. A dwa, że samo lusterko będzie bardziej podatne na uszkodzenia. Ale zobaczcie, nawet ta kamerka tutaj ma spryskiwacz. Zwróćcie uwagę. Tu. No dobrze, aerodynamikę mamy za sobą, wymiary mamy za sobą, to jeszcze powiedzmy o wadze coś. 0,5 tony więcej niż XC90 z podobnym wyposażeniem. Łącznie 2800 kg. Raz, dlatego, że mamy wielki samochód, dwa, dlatego, że mamy wielki akumulator. Ale zanim przejdziemy do akumulatora, to jeszcze napęd. No, bo jak wiemy, no to już elektryk. Są 3 wersje dostępne. Jedna z napędem na tył, czyli RWD, ale Volvo nazywa ją single motor, ma niecałe 300 koni mechanicznych. Druga to dual motor, czyli mamy już 2 silniki elektryczne. I trzecia to jest ta, którą my mamy, czyli dual motor z dopiskiem performance. Łącznie 517 koni mechanicznych i ponad 900 Nm. Z przodu silnik nieco słabszy, bo ma 240 parę koni mechanicznych. Z tyłu mocniejszy, bo ma 270 kilka
koni mechanicznych, tak samo moment obrotowy, tutaj mamy 470 Nm, a tam mamy tych newtonometrów 440. I wszystko się ładnie sumuje, bo oba silniki mogą razem pracować, mogą całą tę moc oddawać. Oba są silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi. Natomiast bateria, sam akumulator jest ogromny, bo ma 111 kWh pojemności brutto i 107 kWh pojemności netto. W wersji single motor ten akumulator jest nieznacznie mniejszy, o jakieś 7-8 kWh. Żeby to wszystko zatrzymać, te 2 tony 800, zastosowano ogromne tarcze hamulcowe, bo mają one aż 40 cm średnicy tu z przodu i 39 cm tam z tyłu. Natomiast nie zobaczymy ich, ponieważ felga jest oczywiście też aerodynamiczna, natomiast to jest plastikowe i nie da się tego tak łatwo, a da się tak łatwo zdjąć, proszę bardzo, jak w Skodzie. I powiem Wam, że w tym momencie ten samochód całkowicie stracił swój urok, ale przynajmniej możemy zobaczyć tę felgę, jak tam wygląda. Jeżeli Wam się podoba, to możecie jechać sobie bez tych plastikowych osłon, zapewne bardzo szybko pojawią się tutaj jakieś dekielki, które nam to zakryją. W naszym wypadku mamy też pneumatykę dodatkowo płatną, bo kosztuje 12 czy 13 tysięcy złotych. W standardzie dostajecie klasyczne amortyzatory, natomiast tą pneumatyką nie możecie sobie w żaden sposób sami sterować poza jednym miejscem w bagażniku, jeżeli chcecie opuścić samochód na przykład do załadunku większych przedmiotów. Tu się to ładuje. Jak się to ładuje tutaj z gniazdka w domu takiego siłowego, no to przyjmuje 11 kW mocy wówczas, więc się ładujecie tak około 9-10 godzin do pełna tutaj tylko tym gniazdem Type 2. Jeżeli chcecie szybko się naładować, no to jedziecie na ładowarkę i maksymalna moc ładowania to 250 kW. Ale to taki trochę chwyt marketingowy, ponieważ auto jest zbudowane na infrastrukturze 400V, a nie 800V, w związku z czym ten pik ładowania 250 kW jest bardzo krótki. To nie będzie ładowanie od 10 do 60% z taką mocą, raczej przez 5% i nawet można między wierszami to odczytać w informacjach Volvo, ponieważ czas ładowania od 10 do 80% tej dużej baterii na ładowarce 250 kW trwa 30 minut. A jak podłączycie go do takiej ładowarki 150 kW, to wiecie, ile będzie to trwało? Całe 5 minut dłużej, 35 minut. To dowodzi tego, że ten pik ładowania 250 kW jest bardzo krótki i bardzo szybko ta moc będzie spadała w kierunku tych 150. Ale i tak 30 minut przy tak dużym akumulatorze to całkiem niezły wynik. No i Volvo chwali się jeszcze jednym, czyli tym, że silniki zużywają na tyle mało energii, że na jednym ładowaniu przejeżdżacie 620 km, a jak jeździcie tylko po mieście, to nawet 780. Oczywiście nie kiedy jest minus 80 stopni jak dzisiaj na zewnątrz, ale w momencie, kiedy te temperatury są optymalne. Dzisiaj optymalne nie są i jak nie są optymalne, czyli poniżej zera, auto musi się ogrzewać w środku, to ten zasięg jest znacznie ograniczony i niższy. A, jeszcze z tyłu go nie widzieliśmy. No to też dużo płaskich powierzchni. Szkoda, że wycieraczki nie ukryto tam, ale zobaczcie, jaka ona jest masywna, jak jest zabudowana tutaj w tym miejscu. Duży po całej klapie, modny ostatnio napis Volvo. Zresztą Volvo jako pierwsze zaczęło chyba stosować takie duże napisy centralnie na klapie, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Jeżeli chodzi o światła, to zobaczcie, tutaj mamy typowy właśnie takie C, charakterystyczne dla wszystkich modeli Volvo w wersji kombi, czy to dla XC90, czy to na przykład dla V90, ale w przeciwieństwie do nich odseparowano tę część lampy od tej części lampy, nie są one połączone, natomiast nadal jedziecie za tym samochodem i nawet gdyby nie było tego napisu, to wiecie, że macie do czynienia z Volvo, ponieważ są to te charakterystyczne elementy dla marki. No i to po co się kupuje XC90 i po co mielibyście kupić EX90, czyli bagażnik. Jest też wersja 5-osobowa, natomiast w wersji Ultra, taką jak my tutaj mamy, te dwa fotele już z tyłu są w standardzie. 669, jak powiedziałem, ale do rolety albo do linii foteli, bo jeżeli chcecie przewieźć więcej, to nie ma sprawy, możecie sobie zainstalować siateczkę i wówczas prawie 1000 litrów, nie, przepraszam, nawet ponad 1000 litrów tutaj do krawędzi dachu się mieści. I wiecie, co mnie interesuje? Bo tak, tutaj mam zaślepkę do rolety, a roletę mam tutaj. I zobaczcie, mamy tutaj miejsce na roletkę, co jest bardzo fajne i praktycznie, ona ma jakieś takie w ogóle sprytne, bo ona jest tylko tutaj na tył, ok. Czyli nie ma
niestety takiej roletki długiej bez sensu. Teraz pas to blokuje, więc musicie to wyjąć. Co oni tu nakombinowali? Jak? Czyli muszę tam pasy przeciągnąć, to przełożyć. Tam pas przeciągnąć. No powiem wam to... A tu jest teraz to mocowe. Ale roletę żeście zrobili w tym Volvo? No... Czyli jak jedziecie w osób 7 tudzież 6, to owszem macie roletę, ale jak jedziecie w osób więcej, to rolety nie macie. Tu macie wgłębienie jakieś na pierdoły, możecie tu włożyć, chociaż nawet wejdzie, powiem wam, kabinówka bez najmniejszego problemu, a nawet wejdą jakieś plecaczki, no to mi się nie podoba, nie w stylu Volvo zupełnie i tak samo nie w stylu Volvo kompletnie ta roleta. No to średnio przemyślano, natomiast przemyślano na szczęście miejsce dla niej, więc gwarantuję wam, że i tak będziecie mogli ją po prostu zostawić sobie w domu, a tutaj przykryć to kocem bagaże, które wieziecie na przykład. I koc będzie pełnił wtedy funkcję rolety. Fajne jest to, że tak jak mówiłem, tutaj możecie sobie tą pneumatyką go szybciutko obniżyć i wówczas zobaczcie, jak nisko jest ten próg załadunkowy. Tutaj jest płaściutko, nagle walę łbem w klapę, ponieważ samochód tak nisko się opuścił, więc ja wolę zdecydowanie jak jest wyżej i też szybciuteńko się podnosi. Teraz ledwo dotykam tutaj w tym miejscu głową. Proszę, żeby nie było potem, że mogliście zmierzyć. 1,27 m aż tam od krawędzi fotela, natomiast na szerokość w takim najwęższym punkcie 1,10 m. To jest, słuchajcie, ponad metr, dobrze ponad metr kwadratowy. I to Europaleta tutaj wchodzi z palcem w pompce. Niesamowite, naprawdę. No to skoro nie mamy rolety, no to od razu jedziemy na grubo. Czyli 2 walizki, tak? 3 tak, 4 mała kabinowa może być tu, a może być nawet głębiej. Tu może być jeszcze jedna i zobaczcie, ile przestrzeni zostaje nam tutaj. Sprawdziłem dla pewności, ale są przesunięte maksymalnie do tyłu te fotele w drugim rzędzie, więc tutaj jeszcze nam wchodzi, kurde, spokojnie. 4, przepraszam, wielka walizka, ewentualnie kupa innych gratów, a kierowca nadal ma super widoczność przez lusterko wsteczne do tyłu, bo zobaczcie, te walizki są idealnie tu na krawędzi górnej foteli i kanapy. Więc jeżeli chodzi o możliwości załadunkowe, absolutnie petarda. Jest nawet lepiej, powiedziałbym, niż w XC90. Jak rolety nie mamy, jak mamy roletę, jak mamy roletę, której nie mamy, o to dokładnie mi chodzi, no to niestety musimy te walizki położyć wówczas. Ale patrzcie, to tak, no tu wchodzi nam druga walizka, już ją zaniosłem do garażu, nie chce mi się po nią wędrować. Tu jeszcze mamy wtedy miejsce na spokojnie, układamy to sobie i zobaczcie, wszystko jest nadal poniżej tej rolety i jeszcze tutaj jest troszkę przestrzeni na to, żeby umieścić parę gratów. Więc też wtedy jest super. 2 duże walizki i 4 kabinówki, myślę, bez problemu. O, i nie trzeba trzymać. Proszę bardzo. I teraz stawiamy zagłóweczki i zobaczcie, tego bagażnika nadal jest naprawdę sporo, bo jedna duża walizka wchodzi nam. Pytanie, czy się zamknie? No, może przez to, jak grubo jest tutaj nam się nie zamknąć, ale ona jest czujna, zobaczcie. To jest super akurat, bo często, żeby zatrzymać klapę, to musicie się siłować z nią. Często jest tak, że wrzuciliście coś do bagażnika, ale jeszcze chcecie coś dorzucić i musicie albo się siłować z tą klapą, albo szybko naciskać ten przycisk, a tutaj ona reaguje naprawdę błyskawicznie. Natomiast nie do końca się moim zdaniem zamknie. No, dokładnie. Ale jak tak ją postawimy, to już nie powinno być problemu. Proszę bardzo. Poszło. Natomiast oczywiście jak jedziecie w osób 6 czy 7, no to łatwiej będzie wam się zorganizować na taki wyjazd, dysponując mniejszymi walizeczkami, czyli na przykład takimi kabinówkami. I wtedy, zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5 takich kabinówek powinno wejść bez problemu. Zobaczmy, czy się zamknie w tej pozycji nam to. I tam jeszcze jest trochę miejsca z tyłu, tak jakby. No to prawie, no tam tu docisnąć trzeba będzie delikatnie kolanem. Trzeci rząd siedzeń. By się na niego dostać, trzeba tutaj złapać zawajchę u góry, w związku z czym dzieciaki już na przykład mogą mieć problem, żeby samodzielnie tam wejść. Dorosły będzie musiał im pomóc za to złapać i przesunąć, ale już na przykład będą mogły sobie same otworzyć te fotele, czy je złożyć, czy rozłożyć. Dobra, to ja idę na tył.
to jest fajne, że zobaczcie, każdy ten fotel niezależnie się przesuwa, więc o, ten zrobię tak, ten może co, on tak, no nie wiem, no tak, o, ale teraz zobaczcie, oj, teraz to jest maksymalnie przesunięte chyba do tyłu, czy jak? No powiem Wam tak, ten jest maksymalnie przesunięty do przodu, środkowe siedzisko, a to jest przesunięte maksymalnie do tyłu, może nie maksymalnie. Więc tak, dla dorosłej osoby rzeczywiście tutaj na kolana będzie przede wszystkim mało miejsca. W XC90, jeżeli dobrze pamiętam, było tego miejsca trochę więcej. Ale z drugiej strony dla dzieciaków takich do 1,60 m, 1,50 m będzie tutaj naprawdę wystarczająca ilość miejsca do dalszych podróży. Co więcej, naprawdę dosyć wysoko jest umieszczona ta kanapa. Często w SUV-ach 7-osobowych jest na tyle nisko, że macie zadarte te kolana do góry. Tutaj jest naprawdę dosyć duża odległość od podłogi do siedziska. Dodatkowo ta podłoga jest tak wyprofilowana, że będzie całkiem komfortowo dzieciakom tutaj jechać. Fajne jest to, że o ile w wielu SUV-ach nawet tej klasy, tutaj z tyłu jest już mocno plastikowo, to tutaj, tak jak wspomniałem już pokazując Wam to z bagażnika, jest dużo miękkiego materiału. Tutaj jest to jedynie plastikowe, no szkoda, że nawet tu się kawałek materiału obicia nie znalazł, natomiast jest gniazdko USB-C z jednej i z drugiej strony. Mamy tutaj już uchwyt na kubek, no i są nawiewy dla trzeciego rzędu siedzeń, a nawet mają dzieciory, jak będą tutaj z tyłu jechały, lampeczki do czytania, tudzież do siedzenia w smartfonach. Nie jest źle, naprawdę. Fajnie wyprofilowana jest ta kanapa, ma przyjemny materiał i wierzę, że dzieciaki jadąc tutaj nawet w dłuższą podróż nie będą absolutnie narzekały, a raczej będą szczęśliwe, że jadą w bagażniku, jak to dzieciory. No i też mam takie wrażenie, że w XC90 w drugim rzędzie jest nieco więcej miejsca. Nie to, żeby tutaj było jakoś spektakularnie ciasno, bo tam naprawdę się rozwaliłem po prostu, tak jakbym miał jechać w półleżącej pozycji do Chorwacji, ale znowu dzieciakom albo nawet starszym osobom tylko mniejszej postury niż ja zdecydowanie tutaj będzie wygodnie. Siedzi się też wyżej niż w XC90 i to jest czuć zdecydowanie. Nie czuć nad głową na szczęście, bo już seryjnie dostajecie szklany dach, ale żeby mieć roletę, to musicie dopłacić 900, natomiast jak dopłacicie do tej rolety, no to ona Wam zaczyna ograniczać nieco miejsce nad głową. Tu zobaczcie, jak rozwiązano sprytnie kwestię haczyków albo miejsca na mocowanie siatki, kiedy chcecie przewieźć jakieś większe przedmioty, więcej bagażu i złożyć tylne oparcia. Po prostu wkłada się tutaj, haczyk się przekręca i macie haczyk, a jak go wymontujecie, to nie ma haczyka. Wracając jeszcze do przestrzeni, siedzi się wyżej niż w XC90 i to czuć, i to oczywiście kwestia tego, że tam w podłodze mamy dużo tego akumulatora, natomiast kanapa została wyprofilowana tak, że mam podparcie podudzia, wygodne bardzo są fotele te tylne, dodatkowo mogę sobie pochylić oparcie. Fajne jest to, że jak pochylam oparcie, to jednocześnie nieco wydłuża mi się siedzisko. Zobaczcie, ono jedzie do przodu, więc ta pozycja wtedy naprawdę jest super, bardzo wygodna. Nawet oczywiście można sobie pochylić oparcie tutaj tego środkowego miejsca. Co więcej, jest to miejsce użyteczne. Oczywiście nie dla osoby dorosłej, ale dla jakiegoś dzieciaka na pewno, ponieważ podłoga jest całkowicie płaska, ponieważ tunel środkowy tutaj wyprofilowano w taki sposób, że normalnie można trzymać tutaj nawet takie wielkie i długie nogi jak moje. W wersji Ultra, jaką my tutaj mamy, 4-strefowa klimatyzacja jest w standardzie, więc dwie osoby siedzące tutaj z tyłu mogą sobie ustawiać same własną temperaturę, mają też podgrzewane skrajne siedziska. W porównaniu do XC90, tam mieliśmy 4 ISOFIXy. Jeden, drugi i trzeci i czwarty przy trzecim rzędzie. A tutaj w trzecim rzędzie ISOFIXów nie ma. Więc w całym aucie 7-osobowym mamy tylko 2 mocofania ISOFIX, czyli tutaj na skrajnych siedziskach w drugim rzędzie. Nawet to trzecie tu nie ma i nie wiem dlaczego, bo jest wystarczająco szerokie, więc można byłoby się pokusić o zainstalowanie tutaj ISOFIX-u. Więc przedziwne, jeżeli macie dzieciorów tyle, że potrzebujecie 3 fotelików i wszystkie chcecie, żeby były z ISOFIX-em, no to już EX90 odpada. Jeżeli chodzi o wykonanie i jakość materiałów, to tak, zacznijmy od góry. O, tu jest bardzo przyjemnie, miękko, fajnie, sprawia to wrażenie, jakby było prawdziwą skórą, dodatkowo to przeszycie. No przepiękny Bowers Wilkins, kosztuje niestety dodatkowo aż 25 000 złotych w tym wypadku, ale gra jeszcze lepiej niż w XC90, potem Wam włączę. To jest coś absolutnie niesamowitego, jak on tutaj gra. To jest prawdziwe drewno, według Volvo. Dodatkowo to drewno świeci w nocy.
Naprawdę, zrobioną ma taką strukturkę pod spodem. Jest w środku zatopionych łącznie, bo tam w bocznych drzwiach z przodu i na desce rozdzielczej ponad 70 różnych diod LED. Ono daje tylko jeden kolorek, ale taki bardzo przyjemny, ciepły dla oka i jest zrobione w taką krateczkę. Zastrzeżenia mam co do faktury tego materiału, bo to ani nie udaje skóry, ani nie udaje żadnego innego materiału, tylko po prostu jest sztucznym tworem, z ładnym przeszyciem, miękkim. Natomiast no, tego faktura mi się po prostu nie podoba, ale to moje subiektywne odczucie. Fajnie, że to tutaj też nie jest plastikiem takim ordynarnym, tylko to jest nawet lekko miękkie w dotyku i przyjemne. Kieszeń nie jest za duża w tych drzwiach, ale nawet tam nisko zachowano ten miękki, przyjemny materiał. Zobaczcie też tutaj przycisk do szyb, jak wygląda, bo nie porusza się cały, tylko porusza się ta część tutaj i ma bardzo przyjemny, fajny, miękki skok. Zdecydowanie mniej to rozwiązanie podoba mi się w przednich drzwiach, bo tu już nakombinowano i zrobiono to trochę w stylu ID3, bo tak jak ruszycie, to otwieracie przednie szyby, ale żeby otworzyć tylne, to trzeba nacisnąć tutaj, w tym miejscu i dopiero wówczas te tylne szyby nam się otwierają. O, proszę, jedzie. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, to dokładnie taka sama jak w tylnych drzwiach, nawet tutaj w środeczku jest mięciutko, fajna chromowana wstaweczka. To jest jedyna plastikowa część i ona na przykład tę krawędź tutaj mogłaby mieć trochę bardziej obłą, bo jest dosyć ostra. Zanim do przodu wsiądę, znaczy za kierownicę, to jeszcze to, bo mamy tutaj tak zwanego Franka. I Franek ma, moi drodzy, 46 litrów. Licząc trójkąt oczywiście. I tutaj jakiś zestaw pewnie do naprawy kół, jeżeli mnie się nie myli. Tak jest, dobrze mówię. No i fajne miejsce na niego, bo zobaczcie, wszystko przemyślano. Jest tutaj wgłębienie takie specjalne. Tu sobie to wrzucacie, macie płaską powierzchnię, czy na zakupy, czy na plecaczek, czy nawet na kable, jeżeli wieziecie. Jaki wielki wlew do wpryskiwacza. Do spryskiwacza, przepraszam. I to jest na przykład super, bo zawsze gdzieś rozlewacie dookoła, a tutaj zrobiono taki lejek wręcz, więc jak tam wpada, to nie wypada. No w środku Marian jest tak jakby luksusowo, można rzec, i wygląda to wszystko bardzo, bardzo fajnie. Tutaj ten element ozdobny, to drewienko, prawdziwe rzekomo nazywają birch i ono ma te zatopione takie LEDy w sobie. 72 łącznie, like sun to nazwano, właśnie po to, żeby takie emitowało przyjemne, ciepłe światełko jak słońce. I to wszystko naprawdę jest zajebiście zmontowane. Ekran prawie 15 cali, jednemu będzie przeszkadzało, że jest wystający taki z deski, wolałby go zatopionego, ale tutaj wystaje. Moim zdaniem wygląda całkiem nieźle, do niego za chwilę jeszcze wrócimy. Pod względem jakości naprawdę nie ma się czego przyczepić. Wisząca konsola środkowa. Tutaj materiałem przyjemnie wyłożona półeczka. Tutaj mamy ładowarkę indukcyjną w fajnym miejscu. Co więcej, ten kluczyk, tę pastylkę też z niej ładujecie. Nie trzeba tu wymieniać baterii, po prostu kładziecie i ona zaczyna się indukcyjnie ładować. Dwa uchwyty na kubeczki, też zasuwane taką roletką drewnopodobną. Materiał na podłokietniku, dokładnie taki jak tutaj na tych boczkach, do którego ja mam pewne zastrzeżenia. Jednemu będzie się podobał, innemu nie. Natomiast nie ma tutaj nigdzie kawałka takiego chamskiego, ordynarnego plastiku. Nawet to jest, zobaczcie, mięciutkie i przyjemne tutaj na dole. Tutaj to też nie jest taki ordynarny plastik, tylko to też jakby było pociągnięte takim miękkim, przyjemnym, trochę gumowym materiałem. Tutaj dodatkowo materiał, pięknie wkomponowane nawiewy po każdej stronie. Wygląda to wszystko mega. Ja uwielbiam skandynawską stylistykę. Ten taki minimalizm połączony właśnie z wrażeniem luksusu i tak jest tutaj w przypadku EX90. To samo tyczy się tych foteli. Super jest ten wełniany fotelik. Lubię takie akcenciki jak ta flaga Szwecji tutaj wkomponowana. Pięknie połączono te zagłówki takie perforowane ze sztucznej, ale mięciutkiej skóry i one są takie przyjemne i nawet jest w nich wbudowany głośniczek, bo zobaczcie, jest napisane tutaj Bowers & Wilkins i te białe wstaweczki i te przeszycia jasne tutaj. Wszystko to robi mega robotę, natomiast skórzanej tapicerki już w ogóle nawet za dopłatą z takiej prawdziwej skóry nie zamówicie, jest tylko Nordica, to jest skóra syntetyczna. Nawet kierownicę obszyto tutaj skórą syntetyczną i chwalą się, że to jest ręczna robota.
A czy syntetyczną skórę? No to wiadomo, że ktoś musiał to zrobić ręcznie, bo krowa tego nie zrobiła. Natomiast ręcznie to chyba w takim razie tylko ją obszyto. Natomiast jest okrągła, to jest plus, bardzo ładnie wykonana i ma już haptyczne przyciski. I w wielu samochodach te haptyczne przyciski mnie irytują, natomiast tutaj działają świetnie. Nie można przesuwać palcem i czegokolwiek robić, to są po prostu przyciski na jednej takiej szklanej tafli i on jeszcze podpowiada Wam, co akurat naciskacie. O, tu w tym miejscu. A wiecie, czemu Wam podpowiada? Podpowiada Wam, bo nocą nie są podświetlone. No na Boga, naprawdę? No co za różnica, czy patrzę tutaj, czy patrzę tutaj. To jest różnica wysokości dla mojego wzroku 5 cm. Ale to po to, żebyście czasem nie odrywali wzroku od drogi. No nie odrywali wzroku od drogi, a jak chcę na tym coś zrobić, to co, nie muszę odrywać? No więc trochę niekonsekwentnie tutaj Volvo do tego podeszło. Natomiast mówię, działają super, są niepodświetlone. Tutaj tylko dla odmiany ten paseczek, którego teraz nie widać, świeci w nocy. Żebyście, nie wiem, odróżnili stronę prawą od lewej chyba na tej kierownicy. Zacznijmy od trybów jazdy. Zazwyczaj w elektrykach wiecie jak jest, nie? Tu eko, tu oszczędzamy, tu sportowy, tutaj komfortowy, tu śmaki, tu owaki. A wiecie ile jest trybów w Volvo? W zasadzie to nie ma żadnego. Nie no, jest jeden, za chwilę Wam go pokażę, ale Volvo doszło do wniosku, że i tak nikt w te tryby się nie bawi, że to nie jest samochód sportowy, że tutaj nie będziemy kombinowali i wymyślali, tylko po prostu robimy tylko zwykły taki tryb, wsiadacie i jedziecie i tryb, który nazywa się Performance. I wówczas mamy pełną dostępną moc. Czym one się różnią? Ano słuchajcie, różnią się na przykład tym, że zobaczcie, wdepnąłem teraz pedał gazu w podłogę, a on nie odjeżdża tak nagle z pełną mocą. On ma taki... O, zobaczcie, to jest maksymalnie wciśnięty pedał gazu w podłogę. A samochód i tak sobie reaguje na to tak delikatnie, przyspiesza liniowo. Nie ma nagle pełnych tych 910 Nm i 517 koni, tylko tak jakby rozwijał tę moc podobnie do samochodu spalinowego tam od 2000. Dopiero po chwili pojawia się taka większa ta moc. Za chwilę opowiem Wam o performance, a teraz skupmy się na zawieszeniu, bo jest no genialne, no co tutaj dużo mówić, jeszcze lepsze niż w XC90. Fenomenalnie, mimo tej dużej felgi, wybiera tutaj nam nierówności. On przepływa nad tym. To co słyszymy, to słyszymy lampę którąś, sztywność, która nam tą lampę naszą, studyjną, która mnie oświetla, gdzieś coś tam w niej brzęczy. Ale tak to po prostu on się unosi jak pełnomorski jacht na delikatnie zafalowanej tafli wody na morzu, tudzież oceanie. No, rewelacyjne jest to zawieszenie, natomiast zdecydowanie jest nastawione na komfort. Drugi tryb, no to performance. Klikacie tutaj i teraz każde rzeczywiście wciśnięcie nogi w pedał gazu uwalnia od razu te 910 koni, 910 Nm, przepraszam, i 517 koni. I to jest naprawdę fajne, to zdaje ekstra egzamin, bo mówię, w normalnej jeździe, nawet jak ktoś narwany wsiądzie, wbije nogę w pedał gazu w podłogę, to on będzie miał taki spokojniejszy przypływ tej mocy przez pierwsze 2-3 sekundy. Jedyne, co możecie sobie ustawić, tak troszeczkę, i lepiej to zrobić raz, bo żeby to zrobić, to trzeba już zagłębić się w menu, to jest coś, co nazywa się opór kierownicy. Może być albo mały, albo duży i to jest siła wspomagania, natomiast ona też zmienia się zależnie od tego, z jaką prędkością jedziecie. Im szybciej, tym sztywniej pracuje. Natomiast ja lubię czasami, jak jest większy opór, więc tu mam ustawione na duży. No i możecie ustawić sobie twardość zawieszenia. Przy czym nadal jest to pneumatyka, nadal jak zrobicie tutaj sztywne, to nadal będzie komfortowo, miękko i przyjemnie. Więc to są takie drobne różnice. Cała reszta kryje się tutaj pod przyciskiem Performance, jak jesteście na głównym ekranie. On jest tutaj w tym miejscu. Natomiast ta graficzka tutaj, teraz którą mamy włączoną, czyli pokazująca pasy ruchu między innymi albo inne zbliżające się samochody, to jest dokładnie taka jak w pierwszych Need for Speed na Amigę. To Amiga się nazywało? Nie, to się nazywało... Tak, Amiga to była, zobaczcie. Minął nas samochód, normalnie przeskakuje. Ten samochód tak nie jedzie jakby, tylko tak płynie i przeskakuje. No wygląda to śmiesznie. No ale widzi pasy, widzi kiedy te pasy są, te linie są przerywane, widzi kiedy to jest linia ciągła, ale na przykład nie widzi pasów w formie przejścia dla pieszych. Ale też uczciwie trzeba sobie powiedzieć, że to jest samochód nastawiony na komfort. Ma 517 koni mechanicznych,
Jest mega żwawy, bo setkę osiąga w 4,9 sekundy. Jak w każdym Volvo prędkość maksymalna jest ograniczona do 180 km na godzinę, ale jeżeli chodzi o zestrojenie zawieszenia, przynajmniej tego pneumatycznego, i zestrojenie układu kierowniczego, to jest to zdecydowanie auto nastawione na komfort. Ono ma cieszyć kierowcę i pasażerów zresztą też zupełnie czym innym niż sportowe prowadzenie. Tutaj nie ma tego dreszczyka emocji. No jest podczas tego, przepraszam, jak już wejdziecie w tryb performance. No jest ta emocja, gdy naciśniecie pedał gazu. Ale ta emocja jest fajna za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, a potem po prostu macie na to wywalone. Nie będziecie tego co chwilę robili swoim dzieciom i swojej żonie, bo będziecie musieli ten otwierany z ekranu schowek wypełnić aviomarinem. Fajne jest to, że mapę jeszcze można sobie powiększyć, bo tutaj macie te dwie takie podstawowe ikony, czyli do wyświetlania tego, co akurat odtwarzacie. Oczywiście możecie też skorzystać sobie z Apple CarPlaya i jest to pierwsze Volvo, w którym możecie skorzystać z niego bezprzewodowo, bo wreszcie, pomimo tego, że mamy tutaj Android Automotive, to jednak zintegrowano też z produktami Apple'a i mamy tutaj CarPlaya również bezprzewodowego, więc możecie sobie korzystać z tego, co macie na telefonie, nie musicie korzystać z tego, co oferuje Wam tylko Android Automotive wbudowany tutaj. Super natomiast działa Google Assistant. OK Google, sprawdź jaka będzie jutro pogoda w lokalizacji, w której jestem. Jutro w Kamionka mamy częściowe zachmurzenie. Najwyższa prognozowana temperatura to 1 stopień, a najniższa to -8 stopni. Jaki był wynik ostatniego meczu, jaki rozegrała Iga Świątek? Na stronie polsatsport.pl jest napisane: Iga Świątek bez żadnych problemów awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Dubaju. Polka we wtorkowym, 18 lutego. Super, to działa. Zasięg i jazda. Informacje dotyczące jazdy zeruj. Zobaczymy, ile będzie zużywał energii tak przy 120 km na godzinę jazdy drogą ekspresową, kiedy na zewnątrz mamy -2 stopnie. Paranoją natomiast jest to, że nie wyświetla tych informacji tutaj, czy nawet gdzieś w jakimś oddzielnym pasku na tym głównym ekranie, tylko za każdym razem, jak chcecie sprawdzić zużycie energii, to musicie wejść tutaj w ten komputer pokładowy. Pokazuje, że bieżąca jazda, czyli ostatnie 15 km, to 32 kWh na przykład. No to daje, powiedzmy, przyzwoity zasięg, te 32 kWh, taki w codziennym użytkowaniu, bo na tej baterii zrobicie jak 350 km, biorąc pod uwagę, że mamy zimno na zewnątrz, to nie jest źle. Natomiast znowu zwracam uwagę na wyciszenie. Nawet tam od spodu, od kół, szumów powietrza w ogóle tutaj nie słychać. Przez to, że mamy płaskie powierzchnie boczne, przez to, że te szyby są zlicowane z tymi słupkami, przez to, że klamki są schowane, przez to, że mamy podwójne szyby boczne, jest tutaj genialnie cicho. I to jest naprawdę, to robi wielkie wow i nawet od podwozia, tu jedziemy po betonowej nawierzchni i w ogóle nie słychać szumu i żadnych innych dźwięków związanych z toczeniem się opon po nawierzchni. Jeżeli chodzi o zużycie energii, tak przy 120 i przy mrozie, -2 stopnie, takie realne, to mamy 32 kWh i to pokrywa się z moimi doświadczeniami z ostatnich kilku dni, kiedy jeżdżę tym samochodem. 30-32 kWh zużywa prądu w trasie, czyli trochę bocznej drogi, a potem głównie ekspresówka i głównie autostrada. To daje Wam jakieś 300, powiedzmy 50 km zasięgu. Jak na krowę, która waży 2 tony 800, która jest 7-osobowa, która ma ponad 5 metrów długości i naprawdę jest kawałem wozu, to jest bardzo przyzwoity wynik, biorąc pod uwagę, tak jak mówię, temperaturę na zewnątrz. Bo jak będzie optymalna, czyli to będzie między 15 a 25 stopni, to spokojnie zrobicie 5 stówek na oko. Moim zdaniem, nawet jeżdżąc takimi drogami. I to już jest naprawdę wtedy niezły rezultat. W mieście, zapomnijmy o tych 800 km, które podaje Volvo, czy tam 780. Żeby osiągnąć taki wynik, to musielibyście naprawdę głównie stać w korkach, bo wtedy elektryk zużywa jak najmniej prądu, jak najwięcej odzyskuje z hamowania i z rekuperacji. Natomiast myślę, że naprawdę te 600 w mieście to będzie osiągalne bez problemu. Oczywiście nie mówimy tutaj o jeździe znowu zimą, kiedy ten samochód cały czas musi się dogrzewać. No dobrze.
to mamy Performance All-Wheel Drive, mamy zainstalowane dragi, 4,9 do setki. Tyle podaje Volvo. O ja pierdzielę, zrywa skórę z twarzy. No aż tak dobrze nie jest, ale jest i tak zajebiście. W wersji wyposażonej Max to trzeba wziąć pod uwagę, bo ma wszystko. Trzeci rząd siedzeń, który jest dosyć ciężki, bo i elektrycznie sterowany. I Bowersa, który ma wzmacniacze, więcej głośników, i silnego, i mnie. I mamy wynik pod tytułem 5,24 od 0 do 100. Natomiast nie mamy skrętnej tylnej osi. I w związku z tym mamy naprawdę dużą średnicę zawracania. To teraz jeszcze sprawdzimy bez trybu performance. O, zrobimy taki performance, że sprawdzimy go bez performance. Cyk. 5,57. Czyli nieznacznie, naprawdę nieznacznie gorzej. Możecie mi wierzyć, że mając takie EX90 w tej wersji Dual Motor Performance w życiu nie będziecie naciskali pedału gazu w podłogę. Zrobicie to parę razy, żeby sami siebie przekonać, jak jest szybkie, żeby pokazać kumplom, żeby żona się na Was obraziła, a dzieci zwymiotowały, więc zrobicie to raz, dwa, góra 3 razy, a potem zaczniecie jeździć im po prostu normalnie, bo ten samochód głównie do tego zachęca. Jeżeli chodzi o cenę, startuje z poziomu 399 tysięcy złotych, ale mówimy tutaj o tej wersji RWD, czy tam single motor, jak nazywa to Volvo. Ona ma niespełna 300 koni, setkę robi chyba w 7,5 sekundy, więc to już jest nawet całkiem racjonalny wynik. Jeżeli chcecie mieć dual motor, to musicie dopłacić 6 dych, ale wówczas dostajecie też wyższą wersję wyposażenia, bo tą plus. A dopłata do performance to kolejne 20 tysięcy złotych. Szczerze, wolę te 20 tysięcy dołożyć do Bowersa, czy tam 25 dokładnie, i darować sobie tych dodatkowych 100 koni mechanicznych. Bo tam jest 408 koni, setka w niespełna 6 sekund, więc i tak zajebiste parametry. I więcej naprawdę nie ma co oczekiwać i chcieć od tego samochodu. Więc bierzecie sobie Bowersa zamiast dodatkowych koni newtonometrów. I no właśnie, pytanie, czy jesteście szczęśliwi? Jeżeli jesteście przygotowani na elektryfikację, to tak, to jesteście szczęśliwi, bo macie naprawdę wyjątkowy samochód, wyjątkowo duży, wyjątkowo przestronny, wyjątkowo wykonany, w takiej estetyce, jaką ja przynajmniej lubię. Nie do końca podoba mi się poziom zelektronizowania tego auta na etapie tego. Czyli wszystko, absolutnie wszystko robi się z poziomu wyświetlacza. Bardziej pod tym względem zdecydowanie podoba mi się XC90, która w dużej mierze nadal pozostała analogowa, w takim sensie, że pokrętła i przyciski służą do obsługi najpotrzebniejszych rzeczy. Ale mamy tutaj zajebistego Bowersa, niesamowity komfort jazdy i wyciszenie auta. To jest petarda. To samo zawieszenie i układ kierowniczy, one po prostu nie są dla kierowców o sportowym zacięciu zdecydowanie. One są dla kierowców, którzy lubią czerpać przyjemność z samej podróży, a nie chcą dojechać z punktu A do punktu B w jak najkrótszym czasie. To, co najbardziej podoba mi się, to, że Volvo postanowiło dać klientom jednak wybór, bo początkowo EX90 miał całkowicie zastąpić XC90, ale już nawet Volvo wycofało się z pomysłów pełnej elektryfikacji w jak najszybszym czasie i zdecydowało się na lifting XC90, który wyszedł im naprawdę bardzo dobrze. To też jest bardzo dobry wóz. Doceniam jego wykończenie, doceniam jego materiały, doceniam jego przestronność. Wielki bagażnik, ma choroby wieku dziecięcego, zdecydowanie, które pewnie będą eliminowane z biegiem czasu. Natomiast jako duży, rodzinny elektryk jest po prostu fajnym samochodem. Powiecie, że kurna bąku, co ty dolisz, przecież ten elektryk nie nadaje się do jazdy w dłuższą trasę. Tylko że jak się ma taki samochodów, to na wakacje się lata samolotem, a dojeżdża się najwyżej nad polskie morze i w góry, a z tym zasięgiem ten samochód da sobie spokojnie radę z taką wycieczką. Natomiast mnie w nim urzekło jedno. Uwielbiam nim jeździć, bo czuję się tutaj jak w domu.
to podświetlenie wieczorem z tej deski rozdzielczej. Nie muszę mieć miliona kolorów do wyboru. Wystarczy ten jeden, bo tak ładnie to świeci, daje taką piękną, fajną, kameralną poświatę. Te fotele, te materiały, to jak on mnie utula, po prostu się dobrze, przyjemnie w nim czuję. Jak w domu. I to jest największą zaletą tego samochodu. Jest wielki jak dom i daje Wam poczucie bezpieczeństwa i poczucie komfortu, taki jak daje Wam własna chałupa.